Pamiętacie film o facecie w łódce? Na Oculus Questa jest gra o facecie w łódce, choć moja żona twierdzi, że to symulator nawijania wełny na kołowrót. Ale mówiąc poważnie, to bardzo fajna gra stealth, którą nazwałbym Splinter Cellem w kajaku. Zaintrygowani? Oto Phantom Covertops. O grze dowiedziałem się jakiś czas temu, ale jakoś nie po drodze mi było z Oculusem i w sumie grę kupiłem i leżała. W końcu postanowiłem się przeprosić z Garem od Facebooka i trochę porobić na niego materiałów. Nie dziwcie się, że nie są to najnowsze gry, raczej będę ogrywał to, co dobre i warte polecenia. Na początek historia, bo jest tutaj jakaś, ale jest to sztampa do bólu. Zły generał chce zniszczyć świat, bla bla bla, my jako ostatnia deska ratunku w kajaku musimy mu przeszkodzić, bla bla bla. Historia nie zachwyca, w ogóle jest dość kiepsko zarysowana i głównego złola widzimy może z raz, co prawda podkłada mu głos David Hayter, ale nic to nie zmienia. W sumie typa mogłoby nie być i na nic by to nie wpłynęło. No ale nie historia jest tutaj najważniejsza. W grę gramy siedząc sobie wygodnie w fotelu, czyli w kajaku. Kajak jest odpowiednio wyposażony w ciekawe urządzenia, a więc mamy wiosło do galery, znaczy do kajaka, którym śmigamy jakbyśmy faktycznie wiosłowali. Twórcy zadbali o fajne smaczki. Jeśli chcemy skręcić w lewo, motamy po prawej stronie wiosłem. Można też odepchnąć się od dna i minimalnie strafować. Można też odepchnąć się od jakiegoś obiektu i nabrać sporej prędkości. Nie płynąłem nigdy kajakiem, ale wygląda to niezwykle naturalnie i możliwe, że można nauczyć się z gry kajakować, albo przynajmniej wiosłować na galerze. Kajak ma też możliwość robienia ostrych skrętów, kiedy trzeba. Wiosłowanie jest świetnie pomyślane i tutaj sterowanie bardzo dużo do gry wnosi. Można śmigać szybko, robiąc zamaszyste ruchy lub powolutku. Jak wspomniałem, gra to skradanka, więc często przyjdzie nam się chować w szuwarach przed wzrokiem żołnierzy czy przed ich latarkami. Czasami przemknąć na pełnej prędkości przez oświetlone tereny za plecami strażników i tak dalej, i tak dalej. Czasami pojawią się też łodzie patrolowe, które szperaczami próbują wyczaić, co tam na wodzie się porusza. Niestety tutaj przyznam, że miejscami gra jest mocno niekonsekwentna. Zdarzy się, że podpłyniecie za blisko przeciwnika i to uruchamia jego czujność i w sumie to jest w porządku, ale tam, gdzie musimy przepłynąć obok innego strażnika, ten stoi niewzruszony, bo tak ma być. Wracając jeszcze do kajakowania, ten temat jest naprawdę świetny, bo tutaj trzeba pamiętać też o tym, że kajak ma pewną bezwładność, więc rumakowanie może skończyć się, że nasz kajak przepłynie poza szuwary wprost pod karabiny strażników. Oczywiście możemy hamować, ale wytracenie pędu galery, znaczy kajaka, też wymaga chwili. Nasz kajakomandos został wyposażony w odpowiednie narzędzia do wykonywania misji, a więc pistolet z tłumikiem, którym możemy trafiać albo w przeciwników, albo w elementy, które odwrócą uwagę piechurów. Może to być wybuch beczki, miny czy strzał w gaśnicę. Celowanie jest rewelacyjne, bo nie ma tutaj lasera, który nam pomoże, ale celujemy muszką i szczerbinką. Dalej mamy pistolet maszynowy, który jest na plecach. Ten się nada, kiedy zaczyna się rozpierducha i trzeba wejść w tryb Rambo. Sam nigdy tego nie używałem. No i na koniec snajperka, która ma w sumie dość kiepskie przybliżenie, ale idealnie nadaje się do ściągania dalszych celów. Ogólnie snajperką najlepiej przeciwników strącać, bo pistolecik bardzo prawdopodobne, że tylko przeciwnika rozsierdzi, a headshot snajperką jest pewny jak amen w pacierzu albo blask na galerze. Oczywiście mamy bardzo ograniczony zasób amunicji do wszystkich broni, choć od czasu do czasu możemy znaleźć skrzynkę, gdzie ją uzupełnimy. Dalej mamy noktowizor, pozwoli oznaczać cele i miejsca, w które możemy strzelić, ale i oznaczy nam wysokiej rangi przeciwników, których zabójstwa są opcjonalne, ale przydadzą się do końcowej oceny. Później pojawią się jeszcze granaty odwracające uwagę i palnik, którym będziemy niszczyć nity i kłódki. Od czasu do czasu przyjdzie nam wyłączać oświetlenie, czy to strzelając w generator, czy sabotując zasilanie. Przez całą grę jest dość dużo do roboty, więc nie można narzekać na nudę. Twórcy zadbali o to, abyśmy każdy poziom mogli przejść na różne sposoby. Nie jest tego dużo, ale zazwyczaj dwie różne drogi się pojawiają. Ogólnie to, co mi się nie podobało, to to, że gra na siłę promuje tryb stealth, w którym nikogo nie zabijamy i jesteśmy duchem. Ma to sens, tylko po co dali aż 3 karabiny? Każda nasza akcja jest podsumowywana pod koniec poziomu. Ile razy zginęliśmy, ilu zabiliśmy wrogów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie punkty sumują się do końcowej oceny. Niemniej gra
mocno stawia na bycie duchem i najlepiej nikogo nie zabijać, tylko radośnie wiosłować pod osłoną nocy. Oczywiście jeśli chcemy, możemy kasować wszystkich po drodze, co najwyżej dostaniemy niższą ocenę i mniej jakiś pierdół. Rozgrywka jest naprawdę niezła i można poczuć się jak komando kajak. Eliminacje przeciwników czy używania pistoletów z tłumikiem to sam miód. Gra z racji, że korzysta z trybu stacjonarnego, nie jest żygogenna, choć twórcy dali ściemnianie boków podczas szybszych ruchów, ale jest to opcjonalne i można je wyłączyć. Kajakowanie, choć fajnie zaprojektowane, sprawia, że domownicy będą mieli nielichy ubaw, patrząc jak ładujesz kołowroty łapami, ale to chyba odnosi się w sumie do każdej gry na VR-a. Gra składa się z 6 misji, przy czym mamy tutaj recykling poziomu. Całość możemy zamknąć w 2 godzinki, choć po ukończeniu gry mamy dostęp do gry Freeplay, gdzie możemy rozegrać każdy poziom jak chcemy, plus wyzwania, czyli na przykład zabij wszystkich wrogów, czy przejdź poziom jak najszybciej. Wyniki są wrzucane na tablicę, więc możemy od razu zerknąć jak nam poszło. Fajnie, bo wydłuża to czas zabawy, choć przyznam, że po ukończonej fabule nie miałem ciśnienia, aby ją odpalać ponownie, po to, aby choćby pozbierać wszystkie audiologii, czy nawet te challenge jakoś mnie zupełnie nie interesowały, ale widać, że gra ma rzeszę fanów, którzy chętnie żyłują wyniki i dobrze. Jeśli chodzi o oprawę, to cóż, od razu na wstępie pierwszy plaskacz w japę. Gra pokazała się na Oculus Questie i na Oculus Rift. Na tym drugim, z racji, że jest uruchamiana na PC-cie, wygląda fantastycznie. Na Oculusie gra działa w trybie bezprzewodowym i wygląda jak bieda gierka z czasów PlayStation. Pomimo, że część gier można już odpalać na PC i streamować na Oculus Questa 2 dzięki funkcji Airlink, ta gra niestety tak nie działa i byłem zmuszony pływać bieda kajakiem. Oprawa obsysa po całości, a jak już coś źle wygląda w hełmie, no to naprawdę musi być kiepsko. Rozdzielczość tekstur to dramat. Postacie jeszcze się jakoś bronią, ale lokacje burę, puste i paskudne. Trochę nijakość maskuje to, że gra dzieje się w nocy, ale jak zobaczycie jak ten tytuł wygląda na Rifcie, to zrozumiecie mój ból przy wersji na Oculusa. No jest słabo. Całe szczęście gra nadrabia gameplayem, pomysłami i radochą płynącą z rozgrywki. Jednak to, że gra choć jest w crossbuyu i faktycznie można ją zainstalować na PC-cie, ale i tak się nie uruchomi, uważam za poważne niedopatrzenie. Zwłaszcza, że Oculus podobno pozwala uruchomić całą bibliotekę z Rifta bez wyjątku. Możliwe też, że coś jest nie tak z moim garem. Jeśli macie możliwość, sprawdźcie to dla mnie, czy gra u was działa po uruchomieniu z PC-ta. Podsumowując, Phantom Covert Ops to pierwsza gra, którą ukończyłem na Oculus Questa 2 i bawiłem się świetnie. Co prawda od oprawy oczy mi krwawiły, ale wiosłowanie galerą jest świetne. Przemykanie w szuwarach przed ciekawskich wzrokiem dostarcza odpowiednią ilość adrenaliny. Jednakże jeśli zamierzasz grać tylko w fabułę, cena gry w sklepie Oculusa jest zdecydowanie za wysoka jak na 2 godziny rozgrywki. Lepiej poczekać na przecenę i to taką co najmniej 50%. Jeśli uda ci się odpalić na Oculusie grę z Rifta, można ją kupić nawet za 70% ceny. Zapewne Endreams, deweloper gry, nie przestanie tylko na tej części, bo podobno to jedna z najlepszych gier na VR, więc przyznam, że z utęsknieniem czekam, aż znowu wejdę w mój wierny kajak i ponownie zacznę nawijać włóczkę na kłębek. Polecam. Target Antonov has